Podhale to region górski, to ludzie przywiązani do swoich tradycji bardzo głęboko, do miejsc rodzinnych, które chcą zachować i pokazać całej społeczności polskiej. Mamy tu wyjątkowe góry, wyjątkową tradycję i obecność folkloru, który kultywowany jest w wielu rodzinach do dnia dzisiejszego. Podhale jest wszystkim tym, co dało mi życie. Jest to taka mało nasza ojczyzna, która chce utrzymać, chce podtrzymać tradycję, chce, żeby żyło się tutaj jak najlepiej. Oferujemy duże spektrum atrakcji, które pozwala nam wypełnić dzień. W dzień można na pewno pojechać na nartach, w Bukowinie Tatrzańskiej, na Kasprowym Wierchu, różnego rodzaju wycieczki górskie, od takich prostych jak Dolina Chorowska, jak Dolina Kościeliska. Zakopane od zawsze przyjmowało gości. Większość osób mieszkających na Podhalu tą gościnność ma we krwi. Stąd tak duża liczba restauracji i karcz, gdzie można spędzić wieczory. Energia w górach jest zupełnie inna i każdy przepływ tej energii czuje. Podhale to region górski, który został zasiedlony przed wiekami przez pasterzy. Jest tutaj duży wypas owiec, bydła. Dzięki temu mamy takie dobra jak sery, jak mleko, jak brusek ochotnicki, jak oscypek, jak bunt. Mamy również las, który nas otacza, czyli dzięki temu mamy dziczyznę, mamy grzyby, mamy owoce lasu jak żurawina, jagody. To jest wszystko to, co w zimę, kiedy jest śnieg, możemy wykorzystywać właśnie do serów. Giewont to restauracja, a w domyśle trochę dom 3 przyjaciół, którzy postanowili na wyjeździe we Francji stworzyć restaurację, ale tutaj u nas w regionie górskim. Chcieli mieć restaurację, która będzie reprezentowała polskie, podhalańskie wartości. Kuchnia Giewontu to też kuchnia, która ma połączyć Podhale i kuchnię francuską, a przede wszystkim techniki kuchni francuskiej i sosy, które dla nas Polaków są tak bardzo bliskie, co ma nam dać różne przeżycia, trochę jak wędrówka po Tatrach, gdzie możemy przejść po dolinach, które są spokojne, jak niektóre elementy naszego menu, ale też dać trochę emocji, gdy wchodzimy na bardziej ostre krawędzie grani. Menu w Giewoncie jest podzielone na 2 części. Część klasyczna jest nawiązaniem do Podhala, do produktów, które możemy zjeść na Podhalu. Zaczynamy tam od wołowiny, która jest tak bardzo istotna na Podhalu. Następnie mamy foie gras z moskolem. Tu już jest powiązanie Podhala i kuchni francuskiej. Jest również jakże ważna kwaśnica czy jagnięcina w pirze ziemniaczanym, takie nawiązanie do domowego obiadu, gdzie możemy zjeść go z mizerią. Menu sezonowe to jest część, które dzielimy ze względu na pory roku. Tak jak teraz w porze jesienno-zimowej, kiedy jest ono oparte o produkty leśne, o produkty podhalańskie. Najlepszym przykładem jest jagnięcina z żurawiną, czy też pieróg z bryndzą i bruskiem ochotnickim. Nie wyobrażam sobie kuchni podhalańskiej bez produktów podhalańskich. Na pewno ważnym elementem naszej kuchni są sery. Dlatego dla nas najważniejsze, żeby były najwyższej jakości. Stąd sery owcze, które posiadamy, są z Ochotnicy Górnej. Są to sery bardzo aromatyczne, od serów delikatnych jak bunt, po sery już bardziej wyrafinowane, takie jak bryndza i brusek, który dojrzewa rok do 2 lat. Tradycja wyrobu sera podpuczkowego przyszła właśnie łukiem Karpat, czyli przyszła od Bałkan z pasterzami wołoskimi. Pasterze wołoscy przynieśli tą tradycję, że ser po wydoju można w ciągu godziny wyciągnąć i już jest gotowy. Tradycyjnie jesteśmy dumni z tego, że robimy i drugą rzeczą to robimy i podtrzymujemy tradycję rozsolonej brędzy, czyli tej dojrzewającej brędzy. Rozsolono to znaczy, że syr on dojrzewa tydzień, 2 tygodnie, zależy od temperatury. Jego mielimy albo pucymy ze solą, mieszamy i utykamy w dzieskach. Ta brędza może siedzieć śmiało w chłodnym miejscu z rok, 2 lata. I co jest ciekawe, odróżnia to od wszystkich serów dojrzewających, to jest to, że codziennie syr jest inny smak, dlatego że codziennie owce idą na świeżą trawę, na inne polany, inna roślinność jest. Górskie sery są po prostu inne i tradycja i wyrób tego sera jest po prostu inny niż gdzie indziej. Choć podobne są w Alpach i po górach, po pasterze wszędzie są na całym świecie, ale wyróżnia po prostu ten mikroklimat i roślinność tych Karpat, nasyk.
Ten hotel jest kameralnym hotelem w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego u podnóża Kasprowego Wierchu. To jest święta góra wszystkich narciarzy. Hotel jest renowacją obiektu istniejącego, starej papierni i starej elektrowni. Znaleźliśmy się tutaj, bo chcieliśmy, żeby Podhale też miał taki swój obiekt, który możemy znaleźć w Austrii, Szwajcarii czy Francji w rejonach górskich, który bazuje na naturalności i gościnności. Renowacja została przeprowadzona z szacunkiem do istniejącej tkanki. Bazowaliśmy na naturalnych materiałach jak kamień czy stal i drewno, które tu występują w regionie. Gościmy szczerze, jak w domu, tak jak dawniej gościli górale swoich gości. Staramy się gościć naszych turystów lokalnymi potrawami i produktami w takiej nowoczesnej odsłonie. Podhale jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski i Europy Środkowej. Przyjeżdżamy tu dla widoków, dla góralskiej tradycji i gościnności. Na pewno warto odwiedzić Podhale ze względu na to, że jest to unikalny region, który posiada niesamowite widoki, góry, które wbrew pozorom nie są tak proste do przejścia. Przede wszystkim tradycje górali i ta gościnność, która jest tutaj na co dzień, która pokazuje ducha ludzi Podhala.